Dzień dobry, kolejny film na temat pompy ciepła. Patrzcie, takiej pompy ciepła. Nikogo nie widać, żadnego klienta tutaj nie widać. Dzisiaj będzie kolejny film z przeglądu pompy ciepła. Omówimy na szybkęsa, co my mamy tutaj do czynienia, bo pompa, którą widzicie za mną, to jest pompa ciepła na R32 T-Cup monoblock 9 kW. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Przywoziłem ją jakiś czas temu. Ile lat temu? 2 lata temu była zainstalowana pompa ciepła. Tak, będziemy dzisiaj na migi. Tutaj budynek, z którym mam do czynienia, ile było metrów? 140 metrów plus, no jakieś 140-160 metrów. I układ mieszany, dobrze kojarzę? Bo tu była chyba tu płyta jest rozszerzeń, tak? Więcej grzejników czy kaloryferów Niż podłogówki. I jeżeli chodzi o temperatury, to za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zużycie, zobaczycie, jak to wygląda. Najpierw lecimy sobie do agregatu. Czyli standardowo, popatrzcie, jak to wygląda po tych 2 latach, to akurat na postumencie, i cała ta instalacja została wykonana przez klienta, a my tylko co? Przyszliśmy, podłączyliśmy kabelki, sprawdziliśmy tak naprawdę, gdzie są kabelki, czy są dobrze podłączone, uruchomiliśmy i działa. I dlaczego nie gaz? Bo tu nie ma gazu. Nie ma gazu, a jakby był, to by był gaz, czy nie? Pewnie na samym początku byłby gaz, a nie węgiel. Ok, czyli była zmiana z węgla na pompę ciepła. Ile było węgla spalane, bo pewnie jako groszek, tak? Jest 3,5 tony. Widzicie, kochani, 3,5 tony węgla zastąpione zostało T-Cupem 9 i pewnie chodzi teraz przez większość czasu w trybie tym cichym, tak czy nie? Tak. Tak, żeby zmniejszyć ilość taktowań. Czy był z tym początek? Na początku, czy był problem? Że nie wiem, było 2 razy więcej włączeń niż godzin pracy? Było tak. I pewnie w okresie letnim nabijało najwięcej. Ogólnie Czy nie? W okresie letnim ona tutaj nie pracuje. W ogóle, bo są ogóle, bo są- instalacja... Znaczy ona tylko czasami dogrzewa wodę, bo jest cieczowe solary są. Dobra, czyli są solary, została dołożona pompa, czyli rozumiem pewnie, że to jest od wiosny do jesieni, nie ma Tak. problemu z ciepłą wodą i tyle. Co by tu można było zamiast T-Cupa włożyć? No co, można by było włożyć tutaj ewentualnie jeszcze w tamtych czasach, co było dostępne, pompę ciepła generacji, tylko czy ona była w ogóle dostępna? Taka, że była 3-fazowa 9, 2 wentylatory? Chyba nie było. Nie pamiętam. Nie znam do końca historii tej pompy, jak to tutaj było, ale wiem, że były 2 podobne budynki, tak, i dlatego były dwie takie same pompy, więc dzisiaj zobaczycie film z 2 lokalizacji. Nie zabieram tutaj więcej czasu. Może jeszcze tak, 140 metrów ocieplenie tego budynku. 12 cm steropian. I z czego wybudowany? Z pustaka czy z Taka maksa. pustaka maksa? Czyli można powiedzieć, że już troszeczkę lepsze wykonanie niż większość budynków, które były modernizowane, które były z przeskok potem z węgla na pompę ciepła. Kochani, tak to wygląda. Za chwilę podejdziemy sobie do sterownika, bo mamy tu do czynienia z monoblokiem, więc wszystko, jeżeli chodzi o serwis, wszystko. Filtr, który tutaj mamy, już nawet z wkładką magnetyczną, jest na zewnątrz, więc najpierw przeserwisuję sobie na zewnątrz, potem i tak skoczę do środka, żeby dojść do naczyń przeponowych, zobaczyć, czy są odpowiednie ciśnienia w nich, czy na przykład nie zebrała się woda, przedziurawiła membrana i tak dalej, więc po kolei zobaczycie, jakie tutaj są zużycia, jaka jest krzywa grzewcza ustawiona, więc lecimy. I kochani, widzicie maszynownię. Tutaj chyba z tego filmu nie było, z tego co kojarzę na kanale, bo chłopaki tutaj byli sami. Mamy tutaj bojlerek, mamy pompkę, cyrkulację zrobioną. 2 naczynia, tak, na cele ciepłej wody użytkowej, na cele CO tutaj mamy. Też naczynia na szybkozłączkach, do których takie, powiem szczerze, nie miałem jakoś zaufania, ale generalnie trzymały ciśnienie w naczyniu, tak, nic mi tutaj nie wyleciało. Sprawdziłem ciśnienie, tutaj powiedzmy było ok, tutaj ciśnienie było troszeczkę zbyt duże, gdzieś około 0,3 w stosunku do tego, co teraz mamy nastawione na reduktorze, i to naczynie było puste, nie działało, a po to ono jest, żeby jednak było częściowo wypełnione wodą, też żeby przejmowało pewne uderzenia hydrauliczne, no i żeby ta instalacja boilera żyła jak najdłużej. Teraz przejdziemy sobie, kochani, do sterownika i pokażemy Wam crème de la crème. Tutaj jest rozdział od czego? Od grzejników pewnie, tak? Nie, tutaj jest podzielone Czy podłogówka? na górę, dół. Ok.
A co, są rozdzielacze, dobra, góra, dół. I I to tutaj jest- są same grzejniki, czy podłogówka, tutaj czy jak to jest? układ mieszany. Tutaj są i pod ten rozdział, gdzie jest podpięta i podłogówka, i kaloryfer. I one są na RTL-ach pewnie, tak? Na tych zaworach ograniczających temperatury, czy jak? Były kiedyś na termostatach. A teraz jest na? Nie ma termostatów. Czy jest super? Jest super. I spoko. I to chcemy, a teraz przechodzimy do sterownika i serio pokażę Wam, co tutaj, że tak powiem, jest, jakie są zużycia, copy, sropy i tak dalej. Z rzeczy istotnych była krzywa ile ustawiona? 45 stopni przy 45 przy minus 18. minus 18 i potem pociągnięte do minus 20, tak? A przy plus 15 ile było? Przy plus 15 było 30. 30, więc tyle jeżeli chodzi o krzywą grzewczą, ale lecimy sobie po kolei, tak jak w każdym filmie, czyli lecimy sobie przepraszam, historia błędów, patrzcie, nie ma, a nic nie kasowałem. Sprężarka, ilość włączeń do ilości godzin pracy, no mogłoby być lepiej, ale tutaj chodzi generalnie cały czas w trybie cichym, tak? Ale dopiero drugi, w pierwszym roku. W pierwszym było roku nie normalnie. i pewnie, dobra, czyli nabiło po prostu ilość włączeń, a czy teraz jest zauważalnie mniej włączeń Tak. w trybie cichym, czyli wydłużenie cyklu pracy też powinno być w sumie nawet ekonomia większa tego. Ok, macie grzałkę i idziemy informacje po monitor poboru energii historycznie i zobaczymy jak zwykle pobór energii z roku, jakbyście się zastanawiali, ale tutaj generalnie, jeżeli chodzi o pobór, jest jakiś podlicznik? Jest. Czy to się w miarę zgadza, czy nie? W tym roku wzięło 4200. 4200, a tutaj macie na liczniku oryginalnym 4000. Kurczę, to powiem szczerze, mała rozbieżność, bo niedawno byłem u klienta i była chyba rozbieżność większa, nie wiem czy nie z 200-300 kWh. Generalnie macie pobór całkowity taki. Czy to jest dużo? O. Czy to jest akceptowalne zużycie? Bo to jest jeszcze fotowoltaika na starych zasadach, to trzeba powiedzieć też ludziskom. Znaczy, jeżeli było nawet 4 razy 0,75, no to mamy ile? Mamy Jakie 0,75? Teraz ludzie już liczą po złotówkę albo po 2,1 kWh. Tak. No, więc tak, to w zależności serio, jaki układ macie i tak dalej. Tutaj w ogóle pokażę Wam, jak to jest pięknie w monobloku, bo został przeskalowany też czujnik temperatury. Niestety, bolączką tych monobloków było to, że one nigdy nie wskazywały dobrej temperatury, jeżeli chodzi odnośnie temperatury wychodzącej, a ma to wpływ bezpośrednio potem na pokazywanie sprawności. I na przykład dochodziło do tego też, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, dochodziło do tego, że klient ma minus 10 czy minus 15, zużycie przez sprężarkę energii na przykład w okolicach 2 albo w okolicach 3 kW, produkcję pokazywała pompa w granicach też 2-3 kW, a w domu 22-23 stopnie. No i klientowi na przykład dociekliwy był, nie pasowało to, że źle mu pokazuje, jak to jest możliwe. Sprawność wychodziła 1 albo ujemna. Ja mówię, jak to możliwe, panie? Jeżeli przedtem pan spalał 5 czy tam 6 ton opału, a teraz takie zużycie, to niech pan włączy farelkę i zobaczy, czy to jest mniej więcej wychodzi na to samo. Dobra, reasumując, macie tutaj, przelecimy sobie pobór energii w grzaniu, czyli dla CO. Tutaj macie dla ciepłej wody użytkowej, dlatego że są solary, jest to mniej niż kurczę zazwyczaj widujecie, bo to jest tylko w sezonie grzewczym. Lecimy sobie z produkcją energii, tak samo rok, ciach i lecimy. Produkcja ciepła i tutaj jest już niestety zafałszowanie, to co Wam powiedziałem. Odczyt temperatury niestety jest czasem na plus, czasem na minus. Staramy się jak coś to skalibrować, jeżeli klient chce, ale generalnie i tak jest to troszeczkę oszukaństwo. Dobra, i teraz najważniejsze, copy, stropy. Jeżeli chcecie, macie monobloka i przekalibrujecie sobie na przykład czujnik temperatury o zasilanie o 2 stopnie, uzyskacie takie oto wartości. COP całkowity 4,0. Bieżący miesiąc, a rocznie 4,7. Super! COP dla grzania 4,9. Zajebiście! Chłodzenie 20 COP. Jeżeli chodzi o grzanie zbiornika 3,3.
Więc tak to niestety, kochani, wygląda. Teraz jest puszczęco na prostą, więc krzywej im nie pokażemy. Czy coś chcemy jeszcze mądrego powiedzieć tutaj oglądającym, którzy zastanawiają się, czy w obecnych czasach warto w ogóle iść w pompę ciepła? Nie chcemy. To im musi wystarczyć, tak? To jest zarobiście wygodne. Zapominamy o tym. Ale przecież jest gaz na przykład. Jak ktoś ma, to lepiej w gaz czy w pompę? Chyba w pompę. Ja zadaję zbyt trudne pytania. W ogóle po co ja zadaję takie pytania, jak my gazu nie montujemy? Na pewno wszyscy są grupa zwolenników tego i grupa zwolenników tego, którzy są nie do przekonania, nie? Dobra, to teraz inne pytanie. Jeżeli ktoś ma fotowoltaikę na starych zasadach i ma możliwość na przykład rozbudowania instalacji, albo ma taką, jak się zazwyczaj robiło, jaką największą, 10 kWp, tak, jeszcze żeby był ten opust odpowiedni i tak dalej. Czy warto się zastanawiać w dniu na dzień dzisiejszy, czy iść w pompę ciepła, czy nie? No, nas fotowoltaika zmusiła do pompy ciepła. Pośrednio, bo nie mieliśmy co robić z tym prądem. Biedna fotowoltaika, to znaczy biedny klient, zmusiła go. No, kochani, to jest to, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, jeżeli chodzi o tą instalację. Myślę, że nie będziemy dzielić tego na pół. Przenosimy się do drugiej pompy ciepła. Kochani, jesteśmy w drugiej lokalizacji. Urządzenie wygląda bardzo podobnie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o stan, do tego, który już widzieliście. Wymiennik nie za bardzo czymś zanieczyszczony, drobne jakieś tutaj pajęczynki czy coś takiego, bardziej tutaj fauna, że tak powiem, wchodzi. Generalnie żadnych luzów, wentylatorów i tak dalej nie stwierdzono. Dodatkowo tutaj mamy płytę rozszerzeń, czyli będziemy mieli do czynienia ze sterowaną przez pompę ciepła zarówno grzejnikami, jak i podłogówką. Chwilę, trzeba dorwać jeszcze tutaj klienta. Myślę, że klienta na chwilę obecną nie dorwiemy, bo rozmawiam przez telefon, ale pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Też znowu instalacja, która była robiona przez klienta, no generalnie jedną i drugą wykonywali po sobie. Elementy, które zostały tutaj użyte, są takie same albo prawie takie same. Różnicą jest taką, że pod tamten boiler był podłączony też solary, które ogrzewały wodę. Tutaj tych solarów nie mamy. Mamy takie samo naczynie przeponowe na ciepłą wodę użytkową, 25 litrów chyba z Reflexa. Z Reflexa też mamy drugie naczynie, chyba 18 litrów na cele CO. No i generalnie co tutaj było? Tutaj było trochę za niskie ciśnienie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową. No i to w tym naczyniu było dość dużo wody, że sobie po prostu ważyło. Generalnie jeszcze nie było sytuacji takiej tutaj, żeby powiedzmy to naczynie było nieszczelne, była jakaś dziura pomiędzy częścią hydrauliczną i częścią z poduszką powietrzną, więc wystarczyło dopuścić powietrza i generalnie będzie działać dalej. Trzeba to śledzić w następnym roku, jak to będzie wyglądało. Czy dalej mamy jakieś ubytki ciśnienia? Jeżeli by były jakieś ubytki ciśnienia, źle by się zachowywało, no to takie naczynie zwyczajnie trzeba wymienić. Znowu dwie szybkozłączki, które wyglądają niepozornie, ale już nie obawiają się, odkręcając, że mnie coś łosika. No i generalnie jedna i druga działa. Nie było tutaj jakichś niekontrolowanych wytrysków. Jeżeli chodzi o naczynie przeponowe na cele CO, no to nie było tutaj potrzeby dopuszczania, tylko była potrzeba sprawdzenia. 2 lata użytkowane. Mamy tutaj podlicznik. I popatrzcie, na podliczniku mamy 12 500 kWh z użycia. I teraz podstawowe, bo klient już tutaj przyszedł, podstawowe informacje, jaki budynek, ile metrów tutaj jest. Tutaj mamy, proszę pana, do ogrzania 160, chyba 2 metry. Dwie kondygnacje, tak? Jedna. Jedna kondygnacja. I mamy tutaj podłogówkę i grzejniki. Jaki to jest stosunek podłogówki do grzejników? Tak, 60% grzejników, 40 podłogów. Ok. I teraz bardzo istotna informacja dla Was wszystkich. Trzymajcie się, ludzie, którzy nie wierzą w takie rzeczy. Czy jest tu fotowoltaika? Nie ma. Nie ma. I czy zużycie na 2 lata rzędu 12 000 kWh, czy to jest coś przerażającego, czy nie? Dla mnie nie. Dlaczego? Dlaczego? No. Znaczy uważam, że nie, no bo kupując węgiel,
No, tak jak tutaj paliłem ekogroszkiem, to... Aha, czyli tutaj była instalacja normalnie z kotłem na ekogroszy, czyli ta piękna zaślepka gustowna to nie jest tylko zaślepka taka se, tylko tutaj stał kocioł, tak? I poprzednio było tutaj ile spalania? Około 5,5 tony, tylko ja cały rok też paliłem. Mhm. To powiem szczerze, duże zużycie w stosunku do tego, jaka pompa jest tutaj dobrana, ale pewnie z ciepła właściwego wychodziło też co innego i generalnie dom nie jest jakiś strasznie duży, powiem szczerze, bo w niejednym z takich przypadków, że było gdzieś około 160 metrów powierzchni ogrzewanej, rozumiem, że te ściany są z czego? Z maksa wybudowane? Tak. 12-15 styropianu czy 15. 15 cm styropianu, czyli ocieplenie nie najgorsze, na czapce ile? 20 wełny czy pianka czy co? Styropian 20. Nie, Czyli- 25, bo to jest 15 i 10. Czyli tak. Czyli dużo. To powiem szczerze, ja bym się tutaj zastanawiał, czy jotkę jak najbardziej, ale czy nie splita jednowentylatorowego tutaj nie zakładać. Dobra, kochani, mamy co mamy, 2 lata, klient zadowolony. Czy mógłby być zadowolony bardziej? No ja nie wiem, no. Dobra, lecimy sobie, jeżeli chodzi o odnośnie sprawdzania systemu, to co Was interesuje najbardziej. Mnie też interesuje, jeszcze sobie tego nie pospisywałem na protokół, ale przeżyjmy to razem. Historia błędów brak, sprężarka, ilość włączeń, wyłączeń jest ile? 14 000 do 5 000 godzin pracy. Czy tutaj jest włączany jakiś tryb cichy, czy nie? Jest, tak. Po ostatniej waszej wizycie kazał to jako... Dobrze, a pytanie, a ile było godzin pracy przedtem? Oj, to nie wiem, to chyba macie gdzieś w papierkach. Czyli trzeba było zobaczyć i skonfrontować to, jak spadła ilość włączeń, bo generalnie tych włączeń no nie jest to tak, jak to typowo przychodzimy, że tych włączeń jest powiedzmy podobnie jak godzin pracy. Tutaj się praktycznie już wchodzimy w przedział gdzieś około 3 włączenia na godzinę. Czyli dobrze. No lepiej by było, jakby było jedno na godzinę. A, Jeżeli chodzi o użycie grzałki, to mamy 0 godzin. Informacje o systemie, monitor poboru energii, to Was interesuje historycznie i sprawdźmy sobie, jak to wygląda z poborem energii z roku. Całościowo zużycie, czy nam to się pokrywa? 5300 kWh. Tu mamy 12 000. Czy pytanie, czy mniej więcej zużycie za tamten rok wiadomo jakie było, czy nie? Na podliczniku, czy to było około 6000 kWh, czy też nie? nie cały, tak może koło albo troszkę więcej. Czyli troszkę więcej. Czyli może być, że w miarę to plus minus 500 kWh jest zgodne, że tak powiem, z prawdą. Dobra, pobór energii w grzaniu. Tutaj macie 3000 kWh. Zobaczymy, czy jest duża różnica, jeżeli chodzi o pobór energii przez zbiornik. Tak, jest, bo tam było 570 kWh. Teraz macie porównanie ładnie jedno do drugiego. I zobaczmy, czy zostało przekalibrowane czujniki tutaj, żeby ładniej pokazywało, czy nie. Jeszcze tego teraz nie zobaczycie, ale lecimy. Produkcja ciepła na CO, chłodu nie ma, produkcja przez zbiornik i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli copy. Można pochwalić się szwagrowi. COP całkowity 4,2, COP jeżeli chodzi o odnośnie grzania 4,5 i COP jeżeli chodzi o odnośnie zbiornika 3,6. Wydaje mi się, że jednak był tutaj przekalibrowany czujnik i te wskazania są trochę nad wyraz optymistyczne. Myślę, że bardziej tutaj, jeżeli chodzi o COP w trybie grzania, będzie bardziej koło 4. Dobra, tak to kochani wygląda. Zobaczmy sobie, czy układ pracuje na krzywej, czy jak tutaj jest? Tak, Krzywa. Mhm. No to lecimy sobie, nie tutaj jeszcze, tylko do samego dołu. Ustawienie instalatora, działania i grzanie. I po kolei w ogóle, jak jest wyłączenie grzania? 18 stopni. Czy tutaj jest też zimna kobieta? Tak. No, Tak? no. A, czyli to rodzinne. Dobra, już wszystko wiemy. I macie tak, tutaj jeżeli chodzi o ustawienie krzywej grzewczej, to jest pewnie podłogówka, tak? 30 do 35 stopni. No, tak. I przy minus 15 do minus 20 jest 35 stopni. I co? I tak było najlepiej, najoptymalniej, a nie przeciągnąć do minus 20?
Nie, tak Nie, było. tak było dobrze i doszliśmy, tyle. że tak było super. I tak w sumie jak na zimną kobietę to jest za mała ta temperatura. 38 powinno być. I tyle. Dobra, a drugie, jeżeli chodzi o grzejniki, 42 stopnie. I to też jest wystarczające. Mhm. To widać, że jednak ta siostra była po prostu cieplejsza. No i Cieplejsza. tyle. Tak, dokładnie 42 stopnie. Jak na grzejniki to wcale nie jest wysoka temperatura, chyba, że są jakieś odchyłki potem plus minus krzywa grzewcza cała przy ujemnych temperaturach, czy nie? Na pewno do zera, bo tak to sobie ją gdzieś tam... No dobra, ale nie chodzi mi o te skrajne właśnie, minus Nie, 15 jak było, bo w tym roku było tak, że tutaj też Mhm. pewnie przez tydzień trzymało minus Mhm. 15. No nie, to ale nie podnosiłem. nie? Nie. Czyli po prostu Dobra. jest dobrze i tyle. Więc kochani, tak to wygląda. Macie dla porównania dwie te same pompy, dwa różne można powiedzieć domy, jeden starszy, drugi nowszy, różnie, że tak powiem, ocieplone. I nie ma co się tutaj ukrywać. Zobaczyliście prawdę najprawdziwszą ze sterownika, z podlicznika, bo rozumiem, że podlicznik jest zarówno dla sprężarki, jak i dla grzałki, ale Tak. grzałki w sumie było 0 godzin, więc i tak jest gitara. I kochani, to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć w tym filmie. Jak widzicie, niektórzy są zadowoleni z tego, że płacą powiedzmy za 6000 kWh rocznie i jest po prostu gitarka. Inni wolą, jeżeli mają fotowoltaikę, jeszcze powinien być trzeci brat, siostra i tak dalej, który by miał fotowoltaikę na nowych zasadach albo gaz i to by było porównanie w ogóle miesiąca wtedy, albo roku. Tak, to jest wszystko, co chciałem Wam przekazać. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, jakie macie zużycia i do zobaczenia przy następnym przeglądzie montażu pompy ciepła czy tam klimatyzacji. Cześć!